Moje stypendium francuskie zostało przedłużone. Ono zasadniczo było na rok. Przedłużono mi je na drugi rok, ponieważ widocznie sprawozdania były w każdym razie przyzwoite. No, kiedy to stypendium mi się kończyło, ze względów prywatnych, a tutaj już nie jest tajemnicą żadną, że wtedy byłam związana z Ksawerem Pruszyńskim, który był posłem w Amsterdamie i w Hadze właściwie. I dosyć mi zależało na tym, podobnie jak jemu, żebym ja jeszcze w Paryżu trochę została. Więc rozumiałam, że właściwie jedyna forma taka, żebym ja się mogła w ogóle zostać i utrzymać się sama, to jest na przykład zapytać, to był chyba dobry pomysł, bo się zrealizował, żeby zapytać w ambasadzie, czy oni nie potrzebują kogoś do spraw kultury. No i ponieważ był tam wtedy Juliusz Żuławski, który wiedział, że ja pisuję, no i był Putrament, który wszystko wiedział w ogóle, prawdopodobnie z mojego życia i to, co ja bym chciała i co bym nie chciała. Wobec tego wzięli mnie na takie stanowisko referenta kulturalnego. No nie jest to wysokie stanowisko, ale od takiego stanowiska to się potem przebuje wyżej, ale ja nie miałam zamiaru. Miałam zamiaru wykonać tylko to, co konieczne i właściwie wrócić do Polski znowu. I w ambasadzie miałam osobny pokój, miałam sekretarkę, czyli bardzo dobre warunki, natomiast wyczuwałam kompletną izolację swojej osoby, jeśli chodzi o resztę ambasady, ponieważ byli tam na ogół ludzie partyjni, którzy byli wtajemniczani w różne rzeczy, które wcale nie miały oglądać światła dziennego. No bo niewątpliwie były tam jakieś inicjatywy rosyjskie przekazywane i tak dalej. I w to było zaprzęgniętych dużo ludzi, już nie mówiąc o szyfrancie i tak dalej. Także ja właściwie do mojego pokoju to prawie nikt nie zachodził, bo nie było interesów. Do mnie zachodzili tylko ludzie, no zresztą była dla mnie wielka przyjemność, bo przychodzili do mnie na przykład stypendyści polscy, którzy tam mieszkali, między innymi Piotra Słonimskiego, wtedy poznałam, znakomita postać i potem bardzo wybitny naukowiec. I przychodzili także kompozytorzy polscy, między innymi Szałowski, no i niestety po prostu prosili o pomoc ambasady, także to była, no bardzo się źle tam miewali w tym Paryżu, ale bardzo było właściwie dobrze poznać tych ludzi i spotkać się z nimi. No poza tym ambasada dawała taką szansę spotkania się z ludźmi, z którymi normalnie bym się nie zetknęła, ponieważ oni zapraszali artystów o skłonnościach lewicowych. Więc co prawda mogę ja nie być lewicą, ale doceniam ich talent i tych ludzi chętnie poznam. Tak między innymi poznałam Aragona i Elzę Triolet, którzy tam przychodzili. Bywał tam Picasso, też nie do pogardzenia. I było trochę ludzi takich działających w kulturze, którzy no w ogóle muszę powiedzieć, że Francja była bardzo lewicująca wtedy i komunizm wtedy był niestety ku mojemu zdumieniu był jakoś ogromnie rozpowszechniany, ale w ogóle dobrze przyjmowany. Pisarze byli, Marguerite Duras była na przykład komunistką, potem Claude Roy, z którym się bardzo przyjaźniłam, początkowo był komunistą, a potem przyjeżdżał do Polski i tutaj chciał pomagać, co można. No, nie mówię, Pierre Emmanuel to była znajomość późniejsza, którą zawarłam dzięki mojemu mężowi, Arturowi Międzyreckiemu, który się bardzo przyjaźnił z Emmanuelem. Więc tam jeszcze, no więc były takie obiady, na które byłam proszona, bo zawsze jedna kobieta poza ambasadorową to jest może dobrze, żeby była. I no wobec czego jak gdyby tego życia dyplomatycznego trochę zaznałam, oczywiście na niskim szczeblu, ale to życie się toczyło jak się toczyło i to była możliwość także oglądania wystaw wcześniej, zapraszali na premiery wystaw, na które nikt się specjalnie nie kwapił, mimo że Żuławski się malarstwem interesował, ale wiedział, że ja się bardzo interesuję, więc zawsze prosił, żebym ja tam szła. Potem były takie zabawne sytuacje, kiedy się okazało, że ambasada chce dać koniecznie medale jakimś zasłużonym Francuzom, a nie wiedzieli, kto miał, kto nie miał. Mieli taką listę.
I Żuławski powiedział, ja za Boga, to nie będę dzwonił rucznie tego. A oni powiedzieli, jedyna osoba, która potrafi to załatwić z taktem, to jest pani Hartwig. Ale miałam bardzo trudne zadanie. Przepraszam, ja to tak cytuję, bo to jest pochlebne niby dla mnie, ale było dla mnie szalenie trudne, bo trzeba było tak pokierować rozmową, żeby się zorientować. No w końcu dali te odznaczenia, więc wszystko się dobrze, bajka się wesoło skończyła.